Cześć, nazywam się Marek Kostrzyński, jestem współwłaścicielem w firmach Cube Audio, Qualio Audio oraz konstruktorem w tych firmach. Ponadto jestem konstruktorem w polskiej firmie Pylon Audio, z którą pracuję od 15 lat z powodzeniem. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować nasze zestawy głośnikowe Qualio IQ30, ale wcześniej kilka takich formalności, czyli tak, to jest moje pierwsze nagranie na YouTubie kiedykolwiek realizowane. Liczę na Waszą wyrozumiałość. Druga sprawa to taka, że będą materiały nagrywane w języku polskim z dwóch względów. Pierwszy to taki, że nie chcę Was tutaj raczyć swoją angielszczyzną oraz z takiego powodu, że prompty AI, z tego co czytałem ostatnio, znakomicie radzą sobie z językiem polskim i dlatego gdziekolwiek na świecie będziecie mieli ochotę przetłumaczyć sobie ten materiał, to powinien być on oddany w sposób taki, który jak gdyby jest możliwie wierny temu, co autor miał na myśli. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu odsłuchowym Cube Qualio. Właściwie nie jest to pomieszczenie odsłuchowe, jest to pomieszczenie testowe. Jest to taki wspaniały kwadrat wykonany z karton gipsu w części zabudowy przemysłowej naszej manufaktury. Na ścianach znajdują się jakieś kotary, tego typu rzeczy, żeby to tam złagodzić, jak gdyby efekty specjalne. Tutaj w narożnikach, pokażę Wam paluchami, tutaj te dwa takie walce, które są po prawej i lewej stronie. Są to ustroje akustyczne, które przywiozła do nas zaprzyjaźniona firma i być może będzie nawet jakaś szansa na to, żeby poprawić tutaj trochę tą akustykę. Bardzo mocno liczę na cudotwórstwo. Aniu, Arturze, pozdrawiam. W każdym razie dzisiaj w tym pomieszczeniu, tak jak ono wygląda, dokonamy nagrania. Były nagrania wcześniej z tego pomieszczenia realizowane przez Grześka, wspólnika. Jeżeli znajdziecie jakieś archiwalne nagrania na kanale Qualio, powinni się tam coś znaleźć. Cóż, no może trochę o IQ30. W takim razie IQ30, zestaw trójdrożny, podobnie, tutaj do góry fajnie widać tego Mundorfa, zbudowany na głośnikach wysokotonowych AMT firmy Mundorf. Są nieco inne modele, po prostu w IQ30 dzięki temu, że zastosowano większy głośnik, może on pracować nieco niżej. Poniżej mamy o 1 cal większy głośnik średniotonowy SB Acoustic Satori. I na samym dole mamy, widzicie, głośnik 12-calowy kontra 9,5-calowy w IQ. I powiem Wam od razu tak, tutaj perspektywa jak gdyby fotograficzna sprawia, że widać bardzo dużą różnicę między tymi głośnikami. W rzeczywistości ona jest, no bo jest 9,5 kontra 12 cala, ale nie jest tak duża, jak sugerowałoby to nagranie, które teraz oglądacie. I z tego też powodu nagrania, które będą nagrywane mikrofonami dla Was za chwilę. Wybierzemy 3 jakieś takie utwory, powiedzmy, które znacie pewnie z jakichś tam wystaw, z jakichś testów, takie standardy audiofilskie. Później pomyślimy nad czymś takim ciekawszym, żeby zagrać jakąś taką bardziej normalną muzę, ale akurat teraz na serwerze tutaj mamy takie typowo, powiedzmy, do zastosowań testowych nagrania. Będziecie mieli okazję porównać sobie jedne zestawy obok drugich. Czym one się różnią teraz technicznie? Technicznie te zestawy różnią się tym, że IQ30 są zestawami 8-ohmowymi, IQ są zestawami 4-ohmowymi. Są to zestawy o podobnej skuteczności, 89 dB. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że IQ30, pomimo tego, że są kolumnami większymi, są prostsze do wysterowania przez większość wzmacniaczy. W IQ i w IQ Ultra wzmacniacz nie musiał mieć ogromnej mocy. Tam naprawdę wystarczy, że podłączycie te kolumny do przyzwoitego, wydajnego prądowo 50W wzmacniacza tranzystorowego. Natomiast w IQ30 wzmacniacz nie musi być aż tak wydajny prądowo. Spokojnie radzą sobie wzmacniacze, które jak gdyby nie mają, nawet wzmacniacze lampowe, około 50W, na przykład na KT88, świetnie sobie radzą z IQ30. Co bywa kłopotliwe w przypadku IQ, stąd pomysł był na wykonanie wersji IQ Ultra, która umożliwia połączenie kolumny w biampingu, tak żebyście mogli używać swojego ulubionego wzmacniacza dla zakresu średnio-wysokotonowego, a zakres niskotonowy karmić wzmacniaczem, który rzeczywiście jest wydajny prądowo, choć może nieco mniej finezyjny powyżej. No cóż, czego się możecie spodziewać od strony dźwiękowej, to sobie tam posłuchacie jak gdyby w czasie
porównania, które, tak jak mówiłem, no nie do końca będzie miarodajne, nie ma takiej opcji, żeby po prostu przy nagraniu, przy rekordku, z kolei pozdrawiam kolegę Michała, realizatora dźwięku, który wytłumaczył mi, dlaczego można się tutaj nie kopać, jak gdyby z tym, że wiernie oddamy charakter i możliwości zestawów głośnikowych, realizując je w takich warunkach. No po prostu nie ma takiej opcji. Potrzebujemy do tego, potrzebowalibyśmy zrobić to w zupełnie innej aranżacji i jeszcze musicie pamiętać o tym, że po postawieniu tego u siebie w konkretnych warunkach odsłuchowych moglibyście mieć, kurczę, zgoła inne wrażenia, jak gdyby, między tymi zestawami głośnikowymi, ale konwencja, że tak powiem, internetowo-youtubowa jest jaka jest. Po prostu nie będę się z niej wyłamywał. Zrobimy sobie po prostu nagrania obok siebie dwóch zestawów głośnikowych. Będziecie mieli okazję posłuchać przy użyciu profesjonalnych mikrofonów, 32-bitowego rejestratora i tak dalej. No cóż, to na pierwszy film myślę, to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Qualio, zapraszam do komentowania. Z przyjemnością odpowiem. Z przyjemnością, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące w ogóle jakichś szerszych zagadnień, śmiało piszcie, postaram się w miarę swojej wiedzy i możliwości nagrać o tym materiał. Tutaj będą prezentowane, tak jak mówiłem, czy nie mówiłem, głównie materiały związane z Qualio, ale na kanale na przykład Cube'a będę opowiadał o głośnikach szerokopasmowych, a myślę, że też zrobię jakiś taki swój autorski, jak gdyby kanał, gdzie będę opowiadał ogólnie o historiach związanych z audio, o swoich przygodach, o konstrukcjach, o pomysłach i tak dalej, i tak dalej. Także fajnie, dziękuję za uwagę i cóż, no spróbujmy coś tam nagrać dla Was. Miłego, cześć. Witam w drugiej części mojego filmu. Teraz będziemy słuchać zestawów głośnikowych. Najpierw IQ20. Będę opowiadał, kiedy przełączam na 30, podejdę po prostu ten sam utwór, puszczę z tego samego setu, jak gdyby na drugą parę głośników. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy, and if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last, except John. Big John, Big John, yeah. Big John, Bad John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant up a man that the miners knew well. Grabbed his sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree he just stood there alone. Big John, Big John, Big John, Bad John. Oh, and with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light above us." And his 20 men scrambled from a would-be grave. There was only one left down there to save. Teraz tutaj pod spodem mam taki fajny przełącznik głośników. Teraz będą grały 30. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last, except John. Big John, Big John, yeah. Big Bad John. Through the dust and the smoke of this man-made hell, on the giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan like a... Teraz w czasie rzeczywistym pilotem spróbuję wam poprzełączać. Pine oak tree just stood there alone. Big John, Big John, Bad John. Oh, and with all of his strength, he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light above us!" And his 20 men scrambled from a would-be grave. There was only one left down there to save. Big John, Big John, Big John, Big John, Big John, Big John. With jacks and timbers, they started back down. Then came that rumble way down in the ground, and as smoke and gas belched out of that mine, everybody knew it was the end of the line for John. Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble slab in front of it. And these few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John, Big John, Big Bad John, Big John, Big John, yeah. Big John, Big John, Big John, Big John, Big John, Bad John. Okej, teraz poleci drugi utwór w tej samej konwencji. Dajcie mi znać w komentarzach, czy taki sposób prezentacji konu wam odpowiada, czy zupełna zima. Robię to dlatego tylko i wyłącznie, że nigdy czegoś takiego nie widziałem i będę to publikował, chociaż tego nie obejrzę. Także mam nadzieję, że wypadnie spoko. Drugi utwór. Zaczynamy, zaraz wam powiem od czego. Polecam 20 teraz pierwsze.
Więc słuchajcie, miały być 3 utwory, będą 2. Sorry, pierwszy film, następnym razem zrobię to, co obiecuję. Mam nadzieję, że wyszło to dosyć fajnie. Postaram się to jutro zmontować. Będziecie to oglądać już bez tego komentarza pewnie, a może z nim. No i cóż, myślę, że uda mi się za dzień, 2 od daty nagrania, czyli dzisiaj mamy poniedziałek, którego to dzisiaj mamy, Piotrku? 24 listopada. No i mam nadzieję, że 2 dni max i będzie do obejrzenia na YouTubie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.